Mackinac State Park to żywa historia i wspomnienia w północnym stanie Michigan, które można podziwiać w mieście Mackinac City i na wyspie Mackinac Island, na którą można się dostać jedynie drogą wodną, na przykład promem. Zarówno miasto, jak i wyspa oferują turystom wiele atrakcji związanych z historią Stanów Zjednoczonych. Mackinac City to małe miasteczko powiatu Emmett i Sheboygan w stanie Michigan. Według spisu z 2010 roku ludność wynosiła ponad 800 stałych mieszkańców. Populacja zwiększa się w czasie letniego sezonu, w tym turystów i pracowników sezonowych, którzy obsługują sklepy, hotele i inne obiekty rekreacyjne. Mackinac City leży na północnym krańcu Półwyspu Dolnego Michigan wzdłuż południowego brzegu cieśniny Mackinac. Po drugiej stronie cieśniny leży półwysep górny stanu Michigan. Te dwie masy lądowe są fizycznie połączone przez most Mackinac, który biegnie z północnego miasta Mackinac do miasta St. Ignace. Do najbardziej znanych atrakcji należą historyczny fort Mackinac, czyli francuska kolonia, Mackinac Bridge, czyli most, Old Mackinac Point Light, czyli stacja sygnalizacji świetlnej oraz historyczny park Mill Creek Discovery, czyli park krajobrazowo-poznawczy. Mackinac to miasto z bogatą historią, które mieści 4 historyczne zabytkowe parki, tematycznie związane z historią osiedlenia się Europejczyków na terenach należących pierwotnie do Indian, zachowując tym samym dziedzictwo miasta. Naturalne piękno Mackinac City jest urzekające, ponieważ wzdłuż linii brzegowych zachowały się historyczne obiekty, które znakomicie wtapiają się w klimat panującej tu atmosfery XVIII-wiecznej Ameryki. W centrum miasta znajdują się sklepy i restauracje, które satysfakcjonują swą unikalnością i potrafią zaspokoić apetyt turystów korzystających z całej gamy restauracji łańcuchowych, a dla bardziej wybrednych smakoszy jest tu kilka ekskluzywnych lokali serwujących dania tradycyjnej kuchni opartej głównie na rybach i krabach. Relaksujące piaszczyste plaże, pola golfowe, koncerty na żywo w parku i w muszli koncertowej. Na tej wysokości wody jeziora Michigan i sąsiednich akwenów nie nagrzewają się na tyle, aby stanowiły atrakcję dla plażowiczów, ale wokół jest czysta woda i można znaleźć dziesiątki dzikich plaż, na których wypoczywa się o wiele lepiej niż na zagęszczonych plażach południowego brzegu jeziora Michigan. Dzisiaj sporadycznie przypływają tu statki handlowe, które dawniej docierały w głąb lądu z towarem, a w drodze powrotnej zabierały skóry do atlantyckich portów. Jedyna atrakcja wzdłuż linii brzegowej to niezliczona ilość portów jachtowych i środków wodnego transportu, od taksówek wodnych poprzez statki turystyczne do promów i jachtów. To wszystko czeka podczas wizyty w Mackinac City, które w całości można zwiedzić w przeciągu jednego dnia. Zanim udamy się na wyspę, proponuję odwiedzenie moim zdaniem największej atrakcji w Mackinac City, a mianowicie oryginalnego fortu, znajdującego się w zachodniej części miasta, dosłownie za słynnym mostem Mackinac, gdzie znajduje się Muzeum Francuskiej Kolonii z czasów pierwszego osadnictwa.
Lock! Musket firing! Right here on the parade ground. It's called the King's Arm, or you might know it as the Brown Bess. This is a 75 caliber smoothbore musket, like a shotgun. There's no rifling, no grooving on the inside of the bore. The rifle did exist. It was very, very accurate. At 300 yards with a rifle, you could hit a very small target. But the issues the military had with the rifle, they are very expensive to make. They are very slow to load. Ready! Kolonia Michilimackinac była francuską, a później brytyjską warownią w cieśninie Mackinac. Została zbudowana na północnym krańcu Półwyspu Dolnego stanu Michigan około 1715 roku, a opuszczona w 1783 roku. Kolonia Michilimackinac usytuowana została wzdłuż cieśniny, która łączy wielkie jeziora Ameryki Północnej, Huron i Michigan. Fort jest zachowany jako historyczny skansen z kilkoma przebudowanymi budynkami drewnianymi i polisadą na podstawie historycznych map i ponad 50-letnich badań archeologicznych, które nadal są kontynuowane. Na terenie skansenu życie toczy się dalej, jak to miało miejsce przed wiekami. Można tu zobaczyć bałwany dymu z armaty prochowej i muszkietów odpalanych przez brytyjskich żołnierzy. Również można pomóc kolonialnym kobietom przygotować posiłek czy pielęgnować ogród oraz poznawać rzemiosło i kontemplować wspaniałe pejzaże z wieżyczek warownych. I'm picking turnip seed pods. So this is a turnip that's gone to seed. And some of the seed pods are drying out like this. And then we can take the seed pods out so you can see little seeds. Yeah. Then we can have that for next year. Just these little guys. Yeah. We've also got peas here. Blue potted peas, these are called. Got turnips over here. Parsnips, some lettuces, carrots, scarlet runner beans, and leeks. All sorts of things here. Those are patty pan squashes, which have these scalloped edges. Dla konesera jest to prawdziwa uczta duchowa, albowiem można się tu przenieść o kilkaset lat w czasy pierwszych osadników, którzy na dziewiczej ziemi Indian rozpoczynali nowe życie, z dala od rodzinnych domów. Fort swoją konstrukcją przypomina średniowieczne fortyfikacje budowane w Europie jak enklawy w pełni samowystarczalne. Otoczony ostrokołem fort stanowił zarówno fortyfikację obronną, jak też osadę, w której mieszkali zarówno żołnierze, jak i rzemieślnicy, kupcy i traperzy. Znajdujemy tu tradycyjne obiekty, które do złudzenia przypominają słowiańskie osady, w których hoduje się bydło, trzodę chlewną, drób i jednocześnie uprawia przydomowe ogródki. Na środku osady stoi potężny piec chlebowy, który pełni rolę osiedlowej piekarni. Jest też kuźnia i warsztat naprawy muszkietów, które w tamtych czasach stanowiły podstawową broń siejącą prawdziwy postrach wśród miejscowych Indian. Na terenie rekonstrukcji można się zapoznać z dokładną historią pierwszego osadnictwa Europejczyków na ziemi amerykańskiej. W gablotach znajdują się dokładne opisy życia na terenie osady. Handlowano tu głównie skórami i futrami z ludnością indyjską. Naturalnym środkiem transportu były okręty handlowe i łodzie, którymi zapuszczano się w głąb lądu w poszukiwaniu skór dzikich zwierząt. W miarę upływu czasu kolonia Michilimackinac straciła na ważności i obecnie pełni funkcję jedynie atrakcji turystycznej, gdzie ciągle trwają prace archeologiczne pomimo dawno wyczerpanego tematu.
Co kilka godzin słychać tu wystrzał z armaty, przenoszący nas w odległe czasy kolonizatorów, piratów i Indian. Z terenów osady wyraźnie widać słynny most Mackinac, po którym można się dostać na północ stanu Michigan pod granicę z Kanadą. Mackinac Island, czyli wyspa Mackinac, to popularne latem miejsce odwiedzin leżące w cieśninie Mackinac, łączącej dwa wielkie jeziora amerykańskie Michigan i Huron. Wyspa obejmuje prawie 10 km² całkowitej powierzchni i ma stałych mieszkańców w jej granicach. Indianie Chippewayowie nazwali wyspę Michilimackinac, w polskim znaczeniu Wielki Duch lub Wielki Żółw. Miasteczko Mackinac leży na południowym krańcu wyspy. Połączenie z lądem zapewniają promy pasażerskie z miejscowości St. Ignace i Mackinac City. Wyspa doskonale nadaje się na wycieczki rowerowe, całkowicie bezpieczne ze względu na brak pojazdów mechanicznych na drodze. Można zabrać z sobą własny rower lub wypożyczyć w lokalnej wypożyczalni. Najbliżej portu ceny są najwyższe, zatem radzę krótki rekonesans w celu wybrania najlepszej ceny. Mackinac Island to raj dla rowerzystów, zwłaszcza autostrada Lakeshore Boulevard M185 dookoła wyspy. Jest to jedyna stanowa autostrada, gdzie samochody są zakazane. Można tu spędzić dosłownie cały dzień na rowerze, podziwiając malownicze tereny i zwiedzając atrakcje turystyczne, do których zaliczają się rezerwaty przyrody i unikalna architektura. Dla ludzi dysponujących słabszą kondycją proponuję zwiedzanie wyspy zaprzęgiem konnym, który jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Mackinac Island to inspirujące miejsce, prawdziwie naturalny park rozrywki, który tętni życiem. Wyspa pełna jest hoteli, restauracji, sklepów z pamiątkami i sklepów znanych z produkcji różnych rodzajów krówek. Mackinac Island to duża różnorodność zasobów historycznych i przyrodniczych. Zapewnia mnóstwo ciekawostek dla każdego. Ciche lasy i inspirujące ścieżki przyrodnicze otoczone wodą są tylko kilka minut od siebie.
Mackinac Island to podróż w przeszłość do centrum historii, to odtworzenie wiejskiego życia w XVIII wieku. W dniu 15 lipca 2009 roku park obchodził swoje 20-milionowe odwiedziny. Park został ustanowiony jako pierwszy Mackinac Park Narodowy w 1875 roku, który był drugim parkiem narodowym po parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. W 1895 roku został przeniesiony pod kontrolę państwową i poddany reorganizacji jako pierwszy park stanowy. W parku znajduje się wiele ważnych aspektów historycznych i geologicznych, takich jak Fort Mackinac, wiele zabytkowych budynków, jaskiń wapiennych oraz rozmaite unikalne formy skalne. Mackinac Island odgrywał ważną rolę w czasie wojny z 1812 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, wtedy kolonią brytyjską. Fort Mackinac na wyspie został zbudowany przez armię brytyjską w czasie wojny o niepodległość. Później w 1796 roku Brytyjczycy zrzekli się z fortu i wybudowali podobny fort tuż nieopodal St. Joseph Island. Oba narody wykorzystali swoje forty w walce o utrzymanie przewagi nad wodami północnego jeziora Huron. Podczas jedynej z początkowych walk w 1812 roku Brytyjczycy przejęli Fort Mackinac i zachowali jako brytyjską twierdzę aż do końca wojny. Amerykanie próbowali odzyskać fort w 1814 roku, ale bitwa nie powiodła się. Po zakończeniu wojny z traktatem w Gandawie w 1815 roku wyspa została zwrócona pod kontrolę amerykańską. Obecnie funkcjonuje jako muzeum na terytorium State Park Mackinac i jest narodowym zabytkiem. Zapraszam Państwa do odwiedzenia zabytkowego fortu Mackinac, gdzie podobnie jak w kolonialnym forcie Mackinac City zobaczymy pokaz historycznej musztry i wystrzał z armaty. Będzie również towarzyszyła nam oryginalna muzyka w wykonaniu przeuroczej pani, która przeniesie nas w czasie o kilkaset lat. Show this to you. This right here is actually the serial number, so it's 474,889. But yeah, that means that this, at least the barrel, is the 474,889th barrel made. They would just throw the barrel and the breech blocks on any odd rifle, so there's some doubt to when the actual stock and stuff was made, but. Obecne muzeum w parku mieści 14 zabytkowych budynków. Wszystkie budynki w forcie są odrestaurowane i otwarte dla turystów. Są one wyposażone według epoki, podkreślając funkcję budynku lub tematyczną wystawę. To zabytkowe budowle, gdzie umieszczone są eksponaty wyjaśniające całą historię, począwszy od szkolenia wojskowego i walk, po zabiegi medyczne i życie rodzinne w forcie. Nigdzie indziej nie ma tak rzadko spotykanej i wyjątkowej kolekcji sztuk i fotografii, powiązanej tak bardzo z historią, jak na północnej wyspie stanu Michigan, Mackinac. Pokazy i inscenizacje kostiumowe są przedstawiane przez cały dzień z programem dostosowanym dla dorosłych i dzieci, podkreślając różne aspekty historii fortu. Atrakcją są również aktorzy w kostiumach, którzy grają postacie historyczne i poruszają się po forcie w interakcji z odwiedzającymi, pozdrawiając i pozując do zdjęć. Wybuchy armatnie, maszerujący i strzelający z karabinów żołnierze to jedne z nielicznych atrakcji, gdzie historia ożywa. Armata model 1841, 6-funtowa.
ustawiona w pozycji do ataku, tak samo jak w czasie wojny w 1812 roku. Jest demonstrowana i odpalana kilka razy dziennie. Well, folks, thank you so much for joining us. W roku 1671 ksiądz Jacques Marquette założył misję katolicką w pobliskim Saint-Ignace, a wkrótce Francuzi zbudowali forty po obu stronach cieśniny. W 1681 roku tereny te zostały opanowane przez Anglików, którzy wznieśli na wyspie fort. W roku 1791 wyspę zajęły wojska amerykańskie, ale Anglicy odebrali ją w 1812 roku. Ostatecznie w 1815 roku wyspa znalazła się w rękach armii USA, a głównym cywilnym jej użytkownikiem została firma futrzarska John Jacob Astor's American Fur Company, zarządzana przez Roberta Stewarta. W roku 1894 wojsko ostatecznie wycofało się z wyspy, którą władze federalne przekazały stanowi Michigan, a ten większość obszaru przeistoczył w park stanowy wyspy Mackinac. Wracając do Mackinac City, można sobie zaplanować nocleg na wyspie Mackinac Island, ponieważ ceny pokoi hotelowych są porównywalne do cen w Mackinac City, a atrakcji jest o wiele więcej. Na wyspę można się dostać jedynie promem albo taksówką wodną, ale wcześniej trzeba sprawdzić rozkład jazdy, aby zdążyć na ostatni rejs. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zanim wrócę do Nashville, gdzie mieszkam i studiuję przez ostatnie kilka lat, chcę się z Państwem podzielić informacją, która może być pomocna w trakcie naszej ewentualnej współpracy, ponieważ liczę na Państwa pomoc w odkrywaniu Ameryki XXI wieku. Mieszkam na stałe w Ameryce od 2003 roku, kiedy to na wizie studenckiej rozpoczęłam najpierw naukę języka angielskiego, a potem studia medyczne jako pielęgniarka. I po kilku latach dostałam się na HIT, Health Information Technology. W czasie nauki poznałam realizatorów medialnych z Matrix TV, u których rozpoczęłam współpracę jako konsultant medialny w firmie Peru Herbs. Studiując medycynę, jednocześnie prowadziłam programy radiowe i telewizyjne na temat ziół peruwiańskich dla jednej z największych firm dystrybutorskich o nazwie Peru Herbs. Poznając cudowne działanie naturalnej medycyny, postanowiłam przerwać studia medyczne i rozpoczęłam intensywną naukę publicystyki telewizyjnej, która w całości mnie pochłonęła. W lipcu każdego roku wyspa jest metą największych na świecie regat, które się nazywają Regaty Chicago-Mackinac. Mam nadzieję, że ten film pomoże Państwu w organizacji wyprawy na północ jeziora Michigan, gdzie można aktywnie spędzić kilka dni, poznając historię Ameryki. Płynąc statkiem do miasteczka Mackinac, mijamy po drodze słynny most, którym można dojechać do Kanady. Mackinac Bridge jest jednym z najdłuższych i o najsilniejszej konstrukcji mostów w Ameryce Północnej. Przejazd przez most jest płatny w każdą stronę. Warto o tym wiedzieć, wybierając się na przejażdżkę. Zapewniam wszystkich, że nic nie smakuje tak dobrze jak świeże krówki kupione bezpośrednio u producentów na wyspie Mackinac. Naturalnie należy potem pozbyć się zbędnych kalorii,
najlepiej biegając boso po piaszczystych wydmach nieopodal Mackinac City. Na północy stanu Michigan znajduje się wiele uroczych miejsc, takich jak malownicze wyspy czy piaszczyste wydmy, które wykorzystałam jako pejzaż do teledysków, nad którymi obecnie pracuję, ponieważ dodatkowym kierunkiem moich studiów jest inżynieria dźwięku i grafika przestrzenna, którą będę wykorzystywała do produkcji cyklicznych filmów pod tytułem Discover America with Joanna. Better stop if you love me. Now's the time to be sorry. I won't believe that we would walk on there, baby. W przeciągu 5 lat poznałam tajniki realizacji programów telewizyjnych, grafiki przestrzennej i publicystyki medialnej w celu rozpropagowania cudownego działania medycyny naturalnej w dosłownie wszystkich aspektach, z wyjątkiem przypadków, kiedy konieczna jest metoda inwazyjna. Filmy i reportaże o Ameryce są wynikiem wielu poszukiwań naturalnych metod leczenia Indian i tubylców, zanim dotarła tu medycyna konwencjonalna.